Cześć, ja jestem Bastard Enter. Jesteśmy w specjalnej edycji Happy Hour, czyli podcastu RPGowego o tematach wszelakich. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym barze, są ostatnie godziny otwarcia, ja już tutaj ostatni kufel sobie myję i mamy naszego gościa, nasz mebel barowy, Paweł Kicman, twórca Codborga, Kill Your Necromancer i tematu dzisiejszej rozmowy, czyli Hell Power. Witam serdecznie. Cześć i czołem, ale to takie dziwne happy hour na zamknięcie, bo jest przed południem jeszcze. Nikt nie musi o tym wiedzieć. Ale nie, czasami tak jest, że wiesz, po prostu idzie całą noc i się zamyka nad ranem, więc hej, może tak, owocna noc. Tak, jak widać efekty tej owocnej nocy, nie? Sobie pograliśmy i w tym wyimaginowanym scenariuszu. I teraz możemy pogadać o tym, co jeszcze nie jest wydrukowane, ale wkrótce będzie i nadchodzi sprawnie. Ale zanim to może się przedstawisz od strony takiej już swojej przeszłości, od strony twórczości. Co już miałbyś, czym byś się chciał pochwalić, że masz już na koncie, że można to zdobyć? Dobrze, czym bym chciał się pochwalić? Czym się mogę pochwalić? Mogę się pochwalić na przykład tymi dwiema rzeczami, czyli Codborgiem i Kill Your Necromancer. I Codborg to jest hack Morgborga, jak się można łatwo domyśleć. I jak już łatwo można pokojarzyć, jest skupiony na korporacjach, demonicznych korporacjach. Natomiast Kill Your Necromancer to jest już suplement, taki malutki powiedzmy dodatek do Morgborga, w którym gramy nieumarłymi postaciami, co strasznie mnie zdziwiło, że przez wiele lat nikt nie wpadł na coś takiego, bo nie znalazłem, żeby to były grywalne klasy, no ale to jest właśnie jakby odwrócenie takiego tropu fantasy, że gdzieś tam, nie wiem, no wiadomo, Morgborg nie jest typowym fantasy, ale tak czy siak powiedzmy mamy zwykłych ludzi, którzy się, nie wiem, biją z potworami, a tutaj są potwory, które się biją ze zwykłymi ludźmi. Natomiast no to nie tylko to. Można znaleźć w środku, jest też dużo różnych innych rzeczy, które gdzieś tam mogą nam pomóc w tej grze. No ale tak, to są te dwie rzeczy, które są do tej pory wydane. Więcej rzeczy jest w produkcji, właściwie jest kilka różnych rzeczy w produkcji. No i tak jak wspomniałeś, obecnie na tapecie jest Hell Power. Jeszcze tylko dodając małą rzecz do Kill Your Necromancer, uwielbiam to, że w nim że kiedy chodzisz po lochu, jako właśnie te nieumarłe istoty, to tak naprawdę nie wchodzisz do lochu, tylko z niego próbujesz wyjść, albo próbujesz po prostu od środka chodzić, nie? Że nie zaczynasz od wejścia. To jest fajne. Ja widziałem takie klasy nieumarłe, czy to na poważnie, czy to na śmiesznie, jak to w Morgborgu bywa, i często to było tak, że były napisane, jak ci postać umrze, to weź tą klasę, nie? Tego typu, ale nigdy nie było takiego pełnego suplementu, to masz rację. Dobrze, przechodząc do meritum. Jakbyś mi mógł z grubsza powiedzieć, czym będzie albo czym jest Hell Power? To raczej będzie, bo jeszcze nie jest. Jeszcze myślę, że przez kilka miesięcy nie będzie. Ale w końcu, kiedy już będzie, to będzie grą, która gdzieś, myślę, że trochę pasuje do tego burgowego uniwersum, ale o tym pewnie więcej za chwilę. Natomiast która gdzieś na swoim podstawowym poziomie jest grą o supermocach. Nie jest grą superbohaterską, jest może grą superzłoczyńską, w której osoby grające wcielają się w normalnych ludzi, znaczy powiedzmy normalnych, jak to w burgowych uniwersach, to nie są do końca normalni ludzie, ale o tym też za chwilę. Natomiast powiedzmy w normalne osoby, które przeciwstawiają się tym super złolom, którzy posiadają supermoce, no i próbują jakoś przetrwać w tym świecie, który jest na krawędzi zagłady, bo tak naprawdę tylko jeden zły dzień stoi na drodze ku zniszczeniu całej planety. Jeden zły dzień, powiedzmy najpotężniejszego tego super złola. No i tak, i to jest trochę takie połączenie, powiedzmy The Boys z Morgborgiem, co na pierwszy rzut oka może się wydawać dziwnym połączeniem, ale jest wiele różnych powodów, dla których akurat wyszło to właśnie w ten sposób i dlaczego taki morgborgowy system, gdzieś tam ten szkielet stoi u podstaw Hell Power.
Widzę tutaj też dużą inspirację Spawnem, serią komiksów z Dark Horse, bo tam też były właśnie takie mroczne urban fantasy, ale z dużym lorem piekła. To jakbyś mógł mi odpowiedzieć na takie zasadnicze, sakramentalne pytanie, które muszę się spytać. Po co Hellpower, skoro mamy Warhammera? To jest świetne pytanie i zawsze chętnie na nie odpowiadam. I myślę, że Hellpower jest grą, której jeszcze nie było. To znaczy jest wiele różnego rodzaju systemów, które pozwalają nam grać postaciami, które mają supermoce lub postaciami w świecie, w którym jakby wiele osób ma supermoce. Natomiast nigdy nie było gry, w której my tych supermocy jakby nie możemy domyślnie mieć i w której przeciwstawiamy się komuś dużo, dużo potężniejszemu, kto te supermoce posiada. Co czysto technicznie możemy sobie wyobrazić, że w Warhammerze też możemy grać powiedzmy osobami, które gdzieś mierzą się powiedzmy z wielkimi potworami, które są dużo potężniejsze od nich. No ale nie idźmy w tę stronę. Tutaj rzeczywiście ta dysproporcja sił jest takim jakby głównym przyczynkiem do tego, co robią postacie osób grających. Wyznacza całą dynamikę rozgrywki. No i przy okazji jest takim hookiem też z jednej strony marketingowym, bo hej, patrzcie, możecie właśnie trochę jak w The Boys sobie tutaj grać. A z drugiej strony też takim hookiem fabularnym, który pozwala nam wejść w ten taki mindset i od razu wiedzieć, o czym jest ta gra i w co będziemy grać, co my będziemy w tej grze robić. No i wspomniałeś o Spawnie i to też jest dobry trop, dlatego że nie wspomniałem, że te moce, w sumie można było się domyśleć po samej nazwie, ale te moce pochodzą właśnie z piekła i ten element piekielny jest dosyć istotny. Mniej lub bardziej zależy, jak to będzie chciał podążyć za tym w sposób jakby narracyjny. Natomiast myślę, że jest kilka takich bardzo istotnych elementów fabularnych, które gdzieś krążą dookoła tego piekła i nie tylko piekła, ale nie będę tutaj psuł zabawy i radości z odkrywania tego, które jakby bezpośrednio wpływają na fabułę i przy okazji też na to, w jaki sposób będzie się prowadzić rozgrywka. Mhm. To w sumie już troszeczkę odpowiedziałeś mi na kolejne pytania, czyli właśnie świat, konwencja i bohaterowie. Czy masz jeszcze jakieś takie detale, które mógłbyś nam powiedzieć, zdradzić właśnie o tym świecie? Czy jest to jakiś ustalony setting, czy po prostu, który ma jakieś swoje lokacje, jakieś swoje miejsca konkretne, jakąś historię? Czy jest to bardziej gra, która z grubsza daje ci konwencję, a ty ją możesz sobie wyłożyć w jakiekolwiek realia, jakie sobie wymarzysz? No i czy bohaterowie, czym się oni mogą zostać zapamiętani, czy czym się wyróżniają, bo tam pamiętam, że wspominałeś w swoich materiałach promocyjnych, że to nie są klasy, tylko bardziej archetypy. I czy mógłbyś coś o tym powiedzieć? Jasne, no to w sumie dwa pytania. Zacznę od tego settingu. Ja bardzo lubię robić gry, które się rozgrywają wszędzie i nigdzie. I często jakby myślę, że najlepszym sposobem, żeby coś takiego osiągnąć, to jest włożenie gry w setting współczesny. Tak Coreborg i Hellpower są gry, które domyślnie rozgrywają się w czasach współczesnych, mniej lub bardziej. To, czy to jest, nie wiem, 2005 czy 2030, nie ma większego znaczenia, natomiast na tyle współczesnych, żeby nie trzeba było nabudowywać całej otoczki, żeby nie trzeba było opisywać, nie wiem, jak działa technologia i tak dalej, bo to wszyscy wiemy i znamy, bo działa tak po prostu, jak działa w naszym świecie. Natomiast na przykład w Coreborg jest dużo bardziej otwarty, tak? To znaczy lore tego świata mieści się dosłownie na 2 spreadach, czyli na 4 stronach i to jest tyle. Cała reszta gdzieś jest wpleciona w opisy, nie wiem, postaci, przedmiotów, klas i tak dalej. Natomiast w Hellpower będzie troszeczkę bardziej dobitnie pokazane, jakby jak ten świat wygląda i jak działa, ale wciąż na takim dosyć ogólnym poziomie. To znaczy było kilkanaście lat temu, to jakby piekło otworzyło swoje bramy, dało moce ludziom, ale tylko ludziom, którzy są naprawdę bardzo źli. No i ci bardzo źli ludzie z tymi supermocami trochę przeobrazili ten świat.
Nie na tyle, żeby on się jakoś drastycznie zmienił pod względem, nie wiem, chociażby technologicznym, natomiast jakby politycznie i też troszeczkę, jeżeli chodzi o to, jak funkcjonuje społeczeństwo, to rzeczy się pozmieniało. To znaczy są takie rejony na świecie, bo załóżmy, że nie wiem, gramy po prostu na planecie Ziemia takiej, jaka ona jest. To są kraje, które gdzieś działają mniej lub bardziej podobnie do tego, jak działają teraz, natomiast są takie regiony, które są kontrolowane do pewnego stopnia przez tych superzłoli. I jeden taki superzłol posiada właściwie cały kraj na własność, który jest jego taką piaskownicą, w której on się może bawić z tymi ludźmi. To znaczy, to jest po prostu jak taka trzoda chlewna dla jego uciechy. To też pokazuje jakby stopień deprawacji tych złoli, tak? Oni naprawdę są bardzo, bardzo źli. Jakby niektórzy sobie myślą, że nie wiem, na przykład Homelander w Boysach i to mam na myśli komiks, a niekoniecznie serial, że on jest taki super zły. No fabularnie okazuje się, że kto inny jest zły, no ale nie będziemy w to wchodzić teraz. No to nie, jakby postacie tutaj, niektóre z tych postaci, niektórzy z tych złoczyńców w Hellpower są dużo, dużo gorsi, tak? Jakby to są osoby, które tak naprawdę mają bardzo mało hamulców, tak? Czyli to są często zwyrodnialcy, prezesi korporacji, psychopaci, czyli naprawdę ludzie, jakby osoby, które mogą zrobić wszystko, bo mają taką moc i tak naprawdę to, co jest jakby mało rzeczy, które oczywiście będziemy mogli jakoś wykorzystać jako osoby grające, które gdzieś blokują te ich najniższe instynkty. Czyli to jest taki przypadek, że ta gra nie zakłada, że będziemy jakoś robić odcienie szarości wśród tych postaci. Czyli raczej kierujemy się w stronę tego, że nasi przeciwnicy są źli do szpiku kości i nie będzie dla nich współczucia, nie ma dla nich współczucia. Oni dla nas na pewno nie mają takiego. Nie, zdecydowanie. To są najgorsi z najgorszych. Natomiast w taki, czasem nawet taki przesadzony, powiedzmy trochę kreskówkowy sposób, o ile kreskówki byłyby rzeczywiście po prostu dla totalnych zwyroli. Takie też są. Natomiast to, co myślę jest ważne, to żeby też myśleć o nich jako o nie tylko przeciwnikach, ale też narzędziach do wykorzystania, to znaczy będziemy mogli ich napuścić na siebie, będziemy mogli zawiązać jakieś takie sojusze, z którymi nie do końca dobrze się czujemy, ale są powiedzmy potrzebne, dlatego że mimo wszystko pod koniec dnia to wciąż są ludzie i oni też mają jakieś swoje słabości, nie tylko słabości fizyczne, ale też słabości związane jakby z ich osobowością, przekonaniami i tak dalej, nawet jeżeli są super źli po prostu na poziomie, nie wiem, Adolfa Hitlera, tak, to wciąż jest jakiś taki element, który my możemy wykorzystać chociażby do gry politycznej, czy jakichś nacisków psychologicznych i tak dalej. No właśnie, czyli troszeczkę nawiązaliśmy teraz do tego, jak w ogóle, jakie szanse mają nasi bohaterowie w starciu z takimi istotami. Na pewno z góry zakładamy, że to nie jest fizycznie możliwe, ale to tak narracyjnie. A jak jest mechanicznie? Też jest ciężko, ale może do tego zaraz wrócę. Najpierw opowiem troszeczkę o tych archetypach postaci, bo myślę, że to się będzie fajnie łączyło. To znaczy, to nie jest tak, że ja nie chcę nazywać tego klasami, tylko wolę archetypami. To po prostu kwestia raczej nazewnictwa, żeby było spójne w ramach tej gry, ale tak, to są generalnie klasy. I one troszeczkę różnią się od tego, co można znaleźć w innych borgach, właściwie w prawie wszystkich, które tutaj są. W prawie mówię, bo nie we wszystkich. Natomiast to są archetypy, które są zbudowane troszeczkę z takich klocków, z konkretnych umiejętności, które można sobie wymieniać, mieszać i tworzyć swoje własne archetypy. To znaczy mam, nie wiem, archetyp masterminda, czyli kogoś, kto jest właśnie takim doskonałym planerem i specjalizuje się chociażby na przykład w takiej grze politycznej, układa różnego rodzaju strategie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gdzieś wziąć kilka skilli, które budują ten archetyp i wziąć kilka skilli, które budują archetyp, nie wiem, po prostu takiego typowego osiłka i gdzieś to wymieszać, stworzyć powiedzmy swoją własną postać, która gdzieś opracowuje plany, może niekoniecznie na przykład się świetnie porusza w polityce, ale potrafi, nie wiem, wymyśleć jak się włamać gdzieś i przy okazji też potrafi dać w mordę. Czyli zrobić sobie takiego swojego butchera. Trochę tak, na przykład.
I to wszystko jakby wpływa też, jakby wybór tego archetypu, ale też nie wiem, nawet decyzja o tym, czy tworzymy jakiś własny, będzie wpływała na to, w jaki sposób będziemy grać. To będzie jedna z rzeczy, które będą na to wpływać, bo cały jakby skład zespołu będzie na to wpływał, bo jeżeli na przykład, nie wiem, nie mamy w zespole hakera, tak, to już gdzieś tam odcina nam taką bezpośrednią ścieżkę uzyskania na przykład jakichś wrażliwych danych poprzez hakowanie. Co nie znaczy, że to nie jest możliwe, tak? Możemy, nie wiem, nająć NPC-a, nie wiem, zastraszyć NPC-a, whatever. Natomiast to, w jaki sposób my skompletujemy sobie tą drużynę, jakie archetypy w niej się znajdą, da nam, powiedzmy, jakąś przewagę w konkretnych sytuacjach. No a tych sytuacji może być wiele, bo pytałeś się jakby, jak możemy sobie mechanicznie poradzić z tymi złolami. No to jest wiele różnego rodzaju opcji. Najprostsza, czyli taka walka bezpośrednia, jest najgorszym pomysłem, chociaż też nie zawsze, bo jasne, część tych super złoli powiedzmy ma, nie wiem, 1000 punktów życia i zadaje powiedzmy D100 obrażeń w momencie, w którym nasze postacie mają po, nie wiem, 7 HP. Tak klasycznie jak borgowo, nie? Czyli od 1 do 13 mniej więcej. Mniej więcej, tak. Więc tu już widzimy taką ogromną dysproporcję, która nas zmusza do tego, żeby szukać jakichś niestandardowych ścieżek. No ale jeżeli naprawdę chcemy już się klepać po pyskach, to jest to też możliwe, bo możemy na przykład zdobyć mecha, albo zbudować mecha, ukraść mecha, stworzyć mecha. Możemy mieć jakiś power armor, możemy też w pewien sposób zdobyć moce, które co prawda nie będą aż tak potężne jak te z tych najpotężniejszych złoli, ale wciąż na tyle dadzą nam taki boost, który pozwoli nam gdzieś stanąć w szranki i nie paść od jednego ciosu. Więc tak, to są opcje, które gdzieś pozwolą nam na taką fizyczną walkę. No ale też są tacy złole, którzy są po prostu cieniasami fizycznymi i wystarczy ich raz klepnąć czy po prostu strzelić w nich i jest po nich. Tylko znowu z nimi będzie taki problem, że na przykład może być ich bardzo ciężko złapać, bo są niewidzialni. Ale są jeszcze oczywiście inne opcje, tak jak wspomniałem o tych gdzieś naciskach politycznych czy psychologicznych, ale też możemy osłabiać ich poprzez różnego rodzaju, nie wiem, substancje. Możemy włamać się do laboratorium, ukraść jakąś truciznę, która, nie wiem, gdzieś ich osłabi, albo możemy ukraść coś, co nas wzmocni i da nam jakąś przewagę. Możemy na przykład tym złolom, którzy bardzo mocno polegają na sprzęcie, możemy ten sprzęt ukraść, zniszczyć, sabotować, co też ich osłabi w bezpośredniej konfrontacji. Jest wiele różnego rodzaju opcji, które możemy jakby eksplorować, co będzie zależało od tego, jakimi postaciami gramy i też z kim się mierzymy, a także tego, jak tak naprawdę chcemy się za to zabrać, bo nigdy nie ma jednej dobrej ścieżki. Wszystko zależy od tego, jak sobie tutaj nasze grające osoby wymyślą, co chcą zrobić. I podejrzewam, że część osób początkowo będzie chciała walczyć sobie i szybko się przekonają, że to jest bez sensu i to ich zmusi do tego, żeby szukać jakichś alternatyw. Tak, czyli gra zakłada, że jest bardzo duża szansa na TPK podczas takiej bezpośredniej konfrontacji i te wszystkie przykłady, jakie podałeś, w ogóle kiedy wspomniałeś o tych złolach, że mogą być cieniasami fizycznymi, to mi się skojarzyło, wpadłem na taki pomysł, a co jeżeli by mieć takiego złola, złoczyńcę, który byłby naszym bossem tej krótkiej kampanii, że on jest fizycznie zwykłym człowiekiem, tylko ciężko go zabić, bo on ciągle się wskrzesza, że jest taki trochę nieśmiertelny, nie? I wtedy jak się za niego zabrać? I będą jakby zdecydowanie nie zabicie takiego złola nie jest głównym, nie jest jakby jedynym celem, tak? Czasami będzie nam zależało, żeby na przykład zostawić kogoś przy życiu, natomiast nie wiem, przekabacić albo w taki sposób gdzieś odwrócić rolę, że będzie powiedzmy dużo gorzej wyjdzie ten złol na tym, że przeżył, niż gdyby umarł. I tak dalej, więc będzie dużo różnego rodzaju scenariuszy, które myślę mogą się rozegrać, które nie zawsze będą się kończyły po prostu bitką i śmiercią, ale też właśnie jakąś zmianą dynamiki, proporcji sił i tak dalej, co może dać nam jakieś, co może przynieść negatywne konsekwencje później, ale chwilowo jakąś tam małą wygraną, albo odwrotnie, możemy długofalowo działać w jakiejś dłuższej kampanii, pogodzić się z tym, że
okej, teraz nie zabijemy, bo może nam się przyda gdzieś kiedyś później, a mamy na przykład haka już na tego złola. Nawiązując do innych Morgborgów czy innych Borgów, bo to jest baza, z której wyszedłeś tworząc Hellpower, jak to zazwyczaj bywa w takich hakach. Moje pytanie brzmi, jak daleko już odsunęliśmy się od typowego OSR-a tutaj? Bo to nie jest chodzenie po lochach, to nie jest szukanie tam, zbieranie zasobów, pilnowanie go, zbieranie bogactwa i sam Morgborg myślę, że jest dosyć dziwnym OSR-em na tle innych z tego gatunku. I moje pytanie brzmi, czy jest to już bardziej gra narracyjna z elementami OSR-a, bo jest taka ciężka do przeżycia jako jedna postać przez całą kampanię, czy i tutaj bardziej ta fikcja pierwsza się wkrada, bo wspomniałeś o tym, i na ile sposobów różnych możemy wejść, możemy spróbować pokonać złola. To mi wszystko tworzy się mi w głowie taki obraz trochę Story Gamesa, który mechanicznie może nie, albo za chwilę mnie zaskoczysz, nie wspiera cię mechanicznie w historii, ale daje ci taką narzędzia do tego, żeby sobie taką historię zbudować sobie taki swój serial właśnie o tych superbohaterach, bo to nie będzie przecież chodzenie od bloku do bloku, prawda? Właśnie, wiesz co, myślę, że to trochę będzie chodzenie od bloku do bloku. Ja myślę, że taki korytarzowy charakter OSR-ów będzie do pewnego stopnia zachowany, bo taki gameplay loop w Hellpower będzie polegał na tym, że identyfikujemy sobie cel, szukamy jego słabości i próbujemy znaleźć jakąś metodę, jak tą słabość wykorzystać i potem ją próbujemy wykorzystać. Czyli takie tak. point crawl, no? Troszeczkę tak. I tutaj kończy nam się scena. I możemy oczywiście te sceny ubierać w jakieś takie powiedzmy ładne fatałaszki i zrobić z tego kampanię, która gdzieś jest bardziej rozbudowana. Natomiast równie dobrze można się bawić przy one-shotach czy przy jakichś krótszych sesjach, nie wiem, 2-3, gdzie skupiamy się na jednym czy na dwójce jakichś złoli i próbujemy ich wyeliminować. No i ma to wtedy rzeczywiście taki troszkę point-crawlowy charakter. No i ta mechanika, myślę, będzie dosyć ważna, bo ona wciąż jest dosyć prosta, jak to chociażby w różnego rodzaju borgach bywa i będzie się mieściła dosłownie na jednym spreadzie, czy tam na jednej stronie, no może na jednym spreadzie, tak, na 2 stronach. I jedyną taką dużą różnicą będzie to, że to, o czym wcześniej wspomniałem, te umiejętności, które budują różnego rodzaju archetypy, one będą mechanicznie, ale też do pewnego stopnia narracyjnie wpływały na to, jak się danym archetypem czy daną postacią gra. Będą dawały różnego rodzaju bonusy do rzutów, czy będą dawały wręcz dodatkowe kości, które możemy wykorzystać i tak dalej. To wciąż nie będzie jakoś mega skomplikowane. To nie będzie tak, że będziemy, nie wiem, budować mega strategię i pulek nie wiadomo ilu różnych kości. Nie będziemy robić buildów jak w DDK-ach. Nie. Natomiast też nie będzie się opłacało jakoś min-maxować tutaj, ale tak, gdzieś myślę, że ten szkielet taki zostanie, ale będzie kilka elementów, które gdzieś powiedzmy to wyróżnią i sprawią, że to będzie troszeczkę inne, jak chociażby te skille, no ale też będzie dużo takiego powiązania narracji z mechaniką, co ja osobiście uwielbiam i zawsze starałem się jakoś o tym myśleć. Tutaj na przykład będzie coś takiego jak, wciąż waham się nad nazwą, możliwe, że będzie się to nazywało Plot Armor i będzie to polegało na tym, że kiedy nasza postać ginie, to dostaje jeszcze jedną szansę, gdzie musi wykorzystać jakoś swoje wyjątkowe wspomnienie związane, czy swoją motywację związaną z tym, dlaczego w ogóle walczy przeciwko tym złolom, do tego, żeby osiągnąć jakiś efekt. To nie zawsze będzie efekt typu, że wstaję i moje rany się nagle zagoiły i mogę znowu walczyć, ale to może być efekt innego rodzaju, który pomoże na przykład naszym kompanom, tak? Bardzo mi się podoba ta nazwa. Mam kontrpropozycję, ale ona jest zdecydowanie zbyt długa, ale taki Indomitable Human Spirit też mi się kojarzy. Ja myślałem jeszcze o Second Wind. Też ładnie. Mogłoby być. Natomiast zobaczymy. Myślę, że to Plot Armor jest takie... Bardzo dobrze na języku siedzi. Myślę, że jest też takie też komiksowe, fajnie nawiązuje. Tak. No i na przykład wracamy troszeczkę do takich mechanicznych rzeczy, które się gdzieś łączą z narracją.
Wspomniałem, że moce pochodzą z piekła, natomiast jedyną manifestacją piekła, jaką widzimy, no to są właśnie te moce, ale no nie do końca jedyną, bo jest jeszcze jedna fizyczna manifestacja piekła, która jest dosyć rzadka, ale się zdarza i manifestuje się ona w postaci takich małych impów, takich małych diabełków. I te diabełki można znaleźć, ścigać i można je skonsumować, w sensie zjeść albo nie wiem, wypić ich krew. Generalnie po prostu przyjąć je do swojego ciała i to właśnie pozwala postaciom nabyć pewnego rodzaju moce na jakiś czas. To nie są stałe efekty, ale niestety ma to różnego rodzaju negatywne konsekwencje, zarówno narracyjne, jak i mechaniczne. Ale jest to jak najbardziej możliwe i to jest jeden ze sposobów na to, jak właśnie powiedzmy urozmaicić sobie Podoba mi się to jest taki, przypomina mi to w jakichś arkadowych shooterach, jakieś właśnie power-upy, tylko że one mają nóżki, skrzydła i trzeba je najpierw zabić. Tak, dokładnie. To są trochę jak grzybki, tylko że właśnie chodzące grzybki. No i jeszcze jedną taką mechaniką, która znowu jest już bezpośrednim przełożeniem na przykład omenów z Morgborga, to jest Divine Intervention, czyli w momencie, w którym chcemy na przykład przerzucić kości albo wykorzystać jeden z tych efektów, które znamy jako omen z Morgborga, to dosłownie otwierają się wrota niebios i dostajemy taki mały cud, który pozwala nam zmienić tą sytuację, czyli właśnie przerzucić kości, zadać większe obrażenia i tak dalej, i tak dalej. Tak, to bardzo fajne. Podoba mi się często właśnie taka sytuacja, że przerzut nie jest tylko i wyłącznie mechaniczny, tylko ma jakieś odbicie w narracji. Na przykład Agon ma tą boską interwencję, że dodajesz sobie bonusową kostkę i można to po prostu... Dostajesz bonusową kostkę i tyle, a można odegrać, że za tobą się pojawia Bóg albo jego aura i faktycznie coś ci dodaje do tego rzutu. W kwestii dla ludzi, którzy mogą nie wiedzieć o detalach mechanicznych Morgborga, będzie stosowna malutka wiadomość na naszym ekranku, którą tam spiszę, ale jak już jeszcze na chwilkę do tego wróciłbym, w Borgu mamy 4 typowe statystyki, tam umiejętności. No właśnie, bo tam po angielsku jest to abilities. W Hellpower będziemy też mieli tą 4, czyli tam typową siła, zręczność, prezencja, wytrzymałość, czy coś jeszcze się tam doda? Myślę, że będzie 5, że będzie jeszcze knowledge, ale myślę, że czyli tak jak w Cyborgu, ale myślę, że to zostawię. Nie będę tutaj zbytnio kombinował, bo też znowu chcę, żeby to wciąż mechanicznie było proste, żeby się rzucało na jakby rzeczy, które są w miarę oczywiste, a całe jakieś takie dodatkowe zabawy, powiedzmy mechaniczne, już będą wynikały na przykład z obecności tych skillsów, czy jakichś innych ciekawych tutaj mini małych mechanik, ale ten szkielet rzeczywiście zostawiam taki, jaki jest. Dobrze. To przeszedłbym do ostatniej części wielu z tych podręczników, których tutaj mamy, czyli generatory, tabelki losowe, przedmioty, które by mogły dodać jakieś kolejne mechaniki oraz przygody wprowadzające. Czy możemy się czegoś takiego spodziewać? Tak, no tych tabelek będzie dużo, bo też chciałbym zapewnić jak najwięcej narzędzi do tego, żeby mistrz gry mógł sobie, czy nawet jakby osoby grające mogły zobaczyć, jakie mają opcje, tak? Czyli będzie na przykład tabelka z losowym sprzętem, który możemy zdobyć, ukraść, zbudować i tak dalej, który gdzieś jest jakimś tam super technologiczny, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, coś a la włamujemy się do laboratorium Lexa Luthora i możemy znaleźć takie rzeczy. Będą tabelki na przykład ze złolami, którzy już nie żyją i dlaczego nie żyją. I to też można tak naprawdę wykorzystać, bo hej, może na przykład zdobędziemy, nie wiem, ich DNA, albo zrobimy coś innego, albo skoro wiemy już, że taki złol z taką mocą zginął w taki sposób, może to nas naprowadzi na to, jak możemy sobie z kimś podobnym poradzić. To będzie też taki żart. Ja lubię na przykład inspiracje komiksami, na przykład to nie wiem, nie jestem jeszcze na 100% pewien, ale bardzo bym chciał, żeby to wyglądało jak strona z X-Menów, w których są zdjęcia X-Menów i jest napisane Deceased. To było chyba z Days of the Future Past, jeżeli dobrze pamiętam.
Więc takich, powiedzmy, nawiązań komiksowych będzie też, mam nadzieję, sporo, jeżeli chodzi o layout i Sama art. okładka, nie? Ma No tak. też spore nawiązanie do kultowego komiksu. Tak, co jest o tyle zabawne, że pierwsza wersja okładki miała wyglądać zupełnie inaczej i to jest okładka, na którą koncept powstał w 10 minut, bo byłem zmuszony po prostu zrobić drugi wariant okładki jak najszybciej. I tak mi się wymyśliło i potem w ciągu następnych 3 dni ta okładka powstała. Rozumiem. Czyżbyś dostał słynnego maila smutnych panów w garniturach? Cease and desist? Nie, po prostu trzeba było zmienić koncepcję powiedzmy z powodów artystycznych. Ale dobrze się służyło, bo myślę, że ta okładka jest całkiem fajna. W sumie szkoda, że na przykład, nie wiem, sobie nie wydrukowałem i gdzieś mogła sobie wisieć, ale... Widzowie będą ją na pewno mieli na tle naszym tutaj. No i fantastycznie. Pojawi. A jeszcze, przepraszam, o tej przygodzie wprowadzającej to też oczywiście będzie i w niej będziemy się mierzyć właśnie z niewidzialnym człowiekiem. Co też będzie, myślę, takim fajnym wprowadzeniem, bo znowu to jest postać, która nie jest na tyle potężna, żeby nas zabić jednym ciosem, więc jako wprowadzenie będziemy mieli troszeczkę większe szanse od takiej strony czysto, powiedzmy, fizycznej. Natomiast będzie, powiedzmy, całkiem, myślę, zobaczymy, całkiem nieźle wyjaśnione i wprowadzone wiele elementów, które możemy wykorzystać, żeby nauczyć się rzeczywiście tego gameplay loopu. To znaczy, jak grać w to Hellpower, żeby rzeczywiście wykorzystać to bogactwo inwentarza. To ja mam jeszcze pytanie co do generatorów. Myślę, że na pewno będą chętni, którzy dostaną podręcznik, przejrzą, przekartkują go, zobaczą te z woli przygotowanych przez ciebie. Ile i tam miałoby być? Ponad 10? Tak, będzie tak 6 takich, powiedzmy, głównych. Liga Niesprawiedliwych? Coś takiego, to znaczy jest rzeczywiście ta 6, oni tworzą, powiedzmy, zespół. To też będzie dosyć istotne fabularnie, więc nie będę zbyt wiele zdradzał. Będzie około 5 jeszcze takich dosyć ważnych, ale powiedzmy niezrzeszonych. No i będzie, zgaduję, że chcesz dopytać o generator. Tak, będzie generator, w którym będzie można stworzyć swojego własnego złola. Tak, bo myślę, że będą chętni stworzenia sobie jakiejś swojej ligi złoczyńców i potworzyć, albo nawet i wyobrażam sobie sytuację, że mistrz gry musi na szybko przekartkować i wylosować sobie jakiegoś zwola, bo akurat skręcili nie w ten korytarz, który zaplanował wcześniej. Nie, to będzie dosyć łatwe. Plus rzeczywiście będzie jeszcze kilka gotowych drużyn super złolskich. Nawet na stronie kampanii jest ankieta, którą taką klasyczną drużynę komiksową chcielibyście zobaczyć w wersji Hellpowerowej. No i na razie chyba X-Meni wygrywają, więc prawdopodobnie będzie właśnie... Y-meni będą. Tak, coś zobaczymy. Już tych menów było tyle, że ciężko wybrać literę alfabetu, która by gdzieś nie była plagiatem. Ale tak, myślę, że jeżeli tak zakończą się wyniki tej ankiety, to tak to będzie wyglądało. Nie masz psychy, żeby wziąć tam literę grecką Sigma i zrobić Sigma menów i żeby ich wszystkich pozabijać. No nie. Myślę, że to było smutne. To tak, ale skupiamy się teraz na złolach. A czy nasze drużyny bohaterów będą mogły mieć jakąś formę zbiorczego, tak jak mamy na przykład w Ostrzach Mroku, że mamy taki archetyp drużyny? Czy będzie coś takiego? Bo tak mi się troszeczkę to skojarzyło, że może coś tutaj jest na tablicy. O, szukałem słowa. Wiesz co, nie do końca. To znaczy jakby drużyna jako, nie wiem, jakiś taki niezależny byt nie będzie miała specjalnie żadnych, nie wiem, zasad czy mechanik z nią związanych jakby z jej prowadzeniem czy tworzeniem. Natomiast fabularnie myślę, że to będzie o tyle ważne, że są na przykład organizacje, z którymi będziemy mogli współpracować albo w których szeregi będziemy mogli wejść. Ale no to rzeczywiście, znaczy to może nam dać też pewnego rodzaju
No to już fabularnie. Znaczy tak, fabularnie, ale myślę, że też od pewnego stopnia może nam otworzyć różne ścieżki, to znaczy, że nie wiem, jeżeli będziemy współpracować z organizacją nie wiem, rządowo-militarną, no to mamy dostęp znowu do jakichś tam wojskowych, powiedzmy, prototypów, tak? Co też na przykład gdzieś tam nam wpłynie, jak będziemy grać. No ale nie, jeżeli chodzi o jakby takie specjalne zasady, czy jakby wyodrębnienie zespołu jako osobnego bytu, to nie. Okej, dobra. Czy masz coś jeszcze takiego, jakiegoś asa w rękawie, którego byś chciał teraz wyciągnąć, na którego się nie przygotowałem? Czy masz coś jeszcze właśnie do pochwalenia się? Bo ja już trochę mi się pytania skończyły, możemy przejść taką bardziej luźniejszą rozmowę. Czy masz coś takiego? Wiesz co? Chyba nie mam nic takiego, czym bym się chciał teraz pochwalić. Myślę, że jest sporo rzeczy, które gdzieś wyjdą w praniu. Przez pranie mam na myśli playtesty. Bo o ile sam koncept myślę, że na papierze działa, no to właśnie myślę, dużo będzie zależało od tego, jak to będzie wyglądało w praktyce i myślę, że kilka rzeczy może się zmienić, tak? Jest przede wszystkim gdzieś jakiś taki balans sił, tak? Myślę, że to jest jedna rzecz, która będzie zdecydowanie do dopracowania, bo może to mieć znaczenie, bo tak, na takim poziomie że Złol ma 1000 HP, no to rzeczywiście jest śmieszne i fajne. No ale jeżeli będziemy rzeczywiście chcieli zdobyć, nie wiem, na przykład jakiegoś super mecha z niesamowicie po prostu jakimś kryptonitopodobną bronią, no to musimy to tak jakby wymierzyć, żeby potem taka walka była możliwa. Więc takie rzeczy pewnie będą do dopracowania, ale myślę, że też dużo będzie jakichś takich niespodzianek właśnie związanych z tym, co mówiłem, to znaczy z tym, jak ten podręcznik będzie wyglądał, jakie będą nawiązania do komiksów w layoutie, w samym arcie i tak dalej. Więc to są takie niespodzianki, o których jakby myślę. Już jest dużo rzeczy, które wiem, jak będą wyglądały, ale których nie chcę zdradzać, bo liczę na taki właśnie efekt, że wow, znam, widziałem gdzieś to w komiksie, albo znam, to jest nawiązanie do tego. Włóż teraz mema z DiCaprio. Tak. Wspominałeś właśnie o tym, że świat będzie budowany też w innych stronach, na innych stronach niż te wstępne, nie? Że taki trochę Dark Soulsowy tryb budowania lore'u. To jest fajny pomysł. Myślałem nad czymś, ale chyba mi uciekło, więc możesz kontynuować. Nie, no tak naprawdę chyba niewiele więcej mam do dodania. Myślę, że pomiędzy jakby naszą rozmową, tym, co jest dostępne na stronie kampanii, to jakby wyczerpaliśmy wszystko to, co myślę, że jest ważne. Mhm. Pamiętam, że ostatnio się możesz ewentualnie dla ciekawskich to tutaj nam przedstawić ostatni archetyp, który się ujawnił na stronie kampanii, czyli tam mechanik to chyba był, tak? Tak. Możemy się w niego wgryźć, żeby może zachęcić słuchaczy. No tak, na przykład właśnie ten Technician, czy zobaczymy jeszcze dokładnie, jak się będzie nazywały, może Technician się nie zmieści na przykład na stronie, więc inaczej. Tak, właśnie tak się robi gry, że czasami sobie coś wymyślamy, a potem coś nam się nie mieści na stronie i musimy to przepisać i tak jest często. Szczególnie jak się robi takie layouty burgowe, tak? To wtedy niestety tekst jest bardziej uzależniony od tego, jakby co mamy w ilustracjach. Forma nad substancją, tak? Dokładnie. Natomiast, przepraszam, zapomniałem, jakie było pytanie. Czym on się będzie, czym się będzie ten Technician zajmował? Dokładnie. No to będzie klasa, która będzie się zajmowała, czy archetyp, który będzie się zajmował naprawianiem, ale też budowaniem. To jest jeden z tych archetypów, które mogą na przykład nam zbudować mecha, które też mogą na przykład tego mecha pilotować, które mogą też rozpoznawać różnego rodzaju rzeczy dotyczące wszelkich kwestii technicznych, typu rzeczywiście, nie wiem, włamujemy się tam do sekretnego laboratorium i postać o takim archetypie pozwoli jakby nam na przykład zabrać to, co jest najcenniejsze, tak? Nie jakieś po prostu klamoty, graty, które się nie liczą, tylko rzeczywiście zobaczyć, hej, okej, to jest potrzebne, albo rozebrać coś na części i tak dalej. Szczególnie, że no wciąż, jeżeli gramy gdzieś tam w jakimś opresyjnym świecie, to musimy gdzieś tam siedzieć w podziemiu, nie zawsze mamy dostęp do najnowszej technologii,
więc to będzie też taki archetyp, który może poskładać coś z niczego. Ale właśnie no, dzięki temu systemowi skillsów możemy sobie zbudować taką postać, ale dać jej na przykład jeszcze jakieś fajne umiejętności bojowe, żeby to nie wyglądało tak, że siedzimy sobie tylko w bazie i tylko coś budujemy, ale możemy też iść sobie na przykład postrzelać. Co nie znaczy, że jakby archetyp w jakikolwiek sposób ogranicza możliwości postaci, bo tak naprawdę archetyp ma tylko nas naprowadzić na to, co my możemy robić dużo, dużo lepiej niż taka zwykła postać, co nie znaczy, że nie możemy wciąż dobrze się bić, dobrze strzelać, dobrze po prostu, nie wiem, na przykład nawet hakować i tak dalej, bo wciąż jesteśmy w stanie do jakiegoś stopnia to zrobić, jeżeli to ma sens dla tej postaci. No ale to już zostawiam jakby w kwestii, powiedzmy, tego, jak osoby grające chcą sobie taką postać stworzyć i w jaki sposób chcą nią grać. Ale też myślę tego tak naprawdę, jak wszyscy będą chcieli, że jak konkretne osoby będą chciały sobie wyważyć tą rozgrywkę, czy będą chciały się czuć troszkę bardziej potężne i kompetentne, tak? Czyli czy robimy postać, która, nie wiem, na przykład jest trochę jak Punisher, tak? Czyli pomimo, że nie ma supermocy, no to tak jest super tutaj motherfucką i po prostu kosi karabinami wszystkich. Czy chcemy zrobić postać trochę taką jak Batman, że tak, też nie ma supermocy, ale po prostu jest geniuszem strategii? Czy chcemy troszeczkę to stonować? Czy chcemy być po prostu troszeczkę, nie wiem, bardziej jak ekipa Ocean's 11, niż jak ekipa po prostu, nie wiem, rzeczywiście bohaterów bez mocy, ale wciąż po prostu nadludzkich, tak? Mhm. I to też myślę, że oparcie tego na szkielet taki borgowy daje takie możliwości, żeby troszeczkę samemu zdecydować, jak bardzo my chcemy pójść w tą stronę, nawet nie tyle mechanicznie, co właśnie narracyjnie, jak bardzo chcemy się poczuć OP, wciąż będąc jednak słabiakami przy tych złolach. Będą takie sugestie w formie na przykład tabelki, jak w Neuroshimie były te różne kolory gry, to tutaj też możemy się czegoś takiego spodziewać? Czy to już bardziej będzie tylko dla stołu do ustalenia sobie na sesji 0? Nie, myślę, że to będzie raczej do ustalenia i też myślę, że to będzie wychodziło w praniu. Tak naprawdę myślę, że tym, co będzie dosyć istotne, to jest to, że tutaj nie ma progresu, to znaczy nie ma systemu levelowania, tak? To znaczy nasze postacie nie stają się lepsze, bo zdobywamy jakieś abstrakcyjne punkty i za to sobie dodajemy 1 HP. Nie, tutaj stajemy się lepsi dzięki zebranej wiedzy, dzięki zebranym przedmiotom, dzięki właśnie, nie wiem, sojuszom, które zawieramy. Jakby to buduje nasz taki kapitał i to sprawia, że stajemy się lepsi, więc im dłużej gramy, tym więcej takich rzeczy mamy, czy więcej znajomości i tak dalej, i tak dalej. Czyli statystyki będą raczej stałe. Tak, no oczywiście będą jakieś tam możliwości, powiedzmy, ich zmiany do pewnego stopnia, ale to nie będzie tak, że będziemy sobie, nie wiem, levelować, bo na przykład, nie wiem, wyszliśmy z jakiegoś, albo skończyliśmy jakby jedną część i mistrz gry mówi, dam wam po prostu następny poziom, bo troszeczkę to nie ma sensu moim zdaniem dla narracji. Mhm. A poza tym troszeczkę by mogło odciągać uwagę od tego właśnie, co chcę, żeby było ważne, czyli zdobywania tej wiedzy, kapitału, nie wiem, pieniędzy, przedmiotów, broni, sojuszy, nawet po prostu, nie wiem, jedzenia tych impów, jeżeli to będzie ważne w danej sytuacji i tak dalej. Archetyp drużyny, która się skupia właśnie na zbieraniu tych impów i potem posiadaniu takich zastrzyków supermocy, Imp Busters. Wiesz co, ja myślę, że taka drużyna by świetnie działała tak na 3-godzinnej sesji, a potem jakby na przykład przyszła na następną, to by się okazało, że po prostu wszyscy mają jakąś straszną biegunkę przez najbliższe 6 miesięcy. Tak, no, oczywiście, zakładam, że efekty uboczne będą dotkliwe takiego właśnie robienia sobie kociołków Panoramixa z tych impów, tak. Gulaszu. No. To jest Hellpower, przyszła gra Pawła. Kickstarter jest do którego dnia? Przepraszam, nie Kickstarter, wspieraczka. Tak, jest na BackerKicie. Kończy się z końcem tego miesiąca, czyli wydaje mi się, że jest do końca dnia, do 31 lipca. Także macie jeszcze chwilkę i zapraszam serdecznie. To był Happy Hour od Bastardów, a gościem był Paweł Kicman. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie i pozdrawiam. Hejka.